Kurde, dawno się tak nie stresowałem. Start mężczyzn Tatrowskiego Maratonu jest odwołany z... Chyba już cały trailowy świat wie, co wydarzyło się w sobotę. Golden Trail Series Tatra Sky Marathon niestety się nie odbył i jest to naprawdę smutna wiadomość, coś czego nie oczekiwaliśmy, coś czego nawet w najgorszych scenariuszach nie przewidywaliśmy, ale po kolei. Dzień wcześniej odbyła się prezentacja zawodników elity i muszę Wam powiedzieć, że byłem zaskoczony, ile ludzi pojawiło się właśnie na tej prezentacji. Wrzawa, którą zrobiliśmy, ta atmosfera, która się tam pojawiła, była niesamowita i życzę sobie tego, aby takie eventy w Polsce były tylko coraz lepsze i aby wyglądało tak to na każdym większym festiwalu. Szczególnie duży aplauz dostał Bartek i była to fajna chwila, naprawdę świetna chwila. Też myślę, że dla niego, zresztą sami posłuchajcie, jak to wyglądało. Przedwojewski! Ja w piątek odebrałem swój pakiet startowy i zacząłem powoli przygotowywać się do startu. Odwiedziła mnie cała moja wspierająca ekipa, cała rodzina, zrobiliśmy sobie kilka wspólnych zdjęć, po czym poszedłem ładować węgle jeszcze właśnie na ten dzień przed startem. Prognozy już w tym momencie zapowiadały się niezbyt korzystne, jednak nie zaprzątaliśmy sobie tym głowy. Start został przełożony na wcześniejszą godzinę tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko możliwości wystąpienia burzy, co jak później wiedzieliśmy okazało się takim niezbyt dobrym pomysłem. Ale w tym momencie prognoza była taka, że mieliśmy mieć burzę około godziny 10, około godziny później 11, 12 chyba z tego co pamiętam. W każdym razie była ona na tyle sprzyjająca, że w trakcie największych opadów i burzy mieliśmy już być w Dolinie Chochołowskiej. Tak przynajmniej przewidywaliśmy. Noc przespałem dosyć dobrze i spokojnie. Jak nie przed startem muszę powiedzieć, wstałem następnego dnia o 6 rano, zjadłem swoje przedstartowe śniadanie, czyli 4 tosty z dżemem i powoli zacząłem szykować się też mentalnie do startu. Jak możecie tutaj zauważyć, byłem dosyć zestresowany. Zresztą słuchajcie, co powiedziałem. Słuchajcie, jest 40 minut do startu. Wychodzę na rozgrzewkę. Kurde, dawno się tak nie stresowałem. Naprawdę myślę, że jestem dobrze przygotowany. Ale teraz przed tym startem czuję dosyć duże emocje. Muszę troszeczkę je uspokoić i dać z siebie wszystko. Zebrałem się jednak dosyć szybko w sobie mentalnie i udałem się na start. Na szczęście mieszkałem na tyle blisko, że nie musiałem dojeżdżać samochodem, nie musiałem transportować się w żaden bardzo zaawansowany sposób. Po prostu wybiegłem z domu na 40 minut przed startem, zaczynając swoją standardową rozgrzewkę. Po drodze pobiegłem sobie jeszcze do pierwszego zakrętu, tak aby wracając na rozgrzewce minąć dziewczyny, które właśnie wystartowały. I tutaj właśnie zaczęło się ogromne oberwanie chmury. Myślałem, że chodzi tylko i wyłącznie na ten moment o deszcz, dlatego nie przejąłem się zbytnio i kontynuowałem swoją rozgrzewkę. Po drodze minąłem dziewczyny, one zaczęły w dosyć żwawym tempie, natomiast widać było, że mimo krótkotrwałości tego deszczu, bo lało zaledwie może 2-4 minuty, aż tak mocno, one były już całkowicie przemoczone. Zresztą ja też zaczynałem być coraz bardziej przemoczony. Ale tak naprawdę, czy miało to jakieś znaczenie? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego kontynuowałem swoją rozgrzewkę, wykonałem standardowo kilka rytmów, porozciągałem się i w okolicach godziny 9, w której mieliśmy startować, udałem się w okolice startu. I tutaj coś już mi zaczynało nie grać, ponieważ nie było ani nikogo na starcie, wszyscy byli schowani pod daszkami, wszyscy byli schowani pod namiotami i z niecierpliwością oczekiwałem tego startu. Emocje coraz bardziej we mnie narastały. Przyszła jednak godzina 9 i zdezorientowany trochę zapytałem ludzi stojących obok mnie, czy był jakiś komunikat może, o którym nie słyszałem. Natomiast nic tak naprawdę nie było wiadomo, wszyscy byli trochę zdezorientowani i od ekipy mediowej dowiedziałem się, że za około 15 minut ma być określenie godziny startu, a później, że dadzą nam znać organizatorzy 15 minut przed startem, kiedy tak naprawdę wystartujemy. Zacząłem więc wracać do swojej rozgrzewki. Pobiegałem jeszcze trochę, potruchtałem, ponieważ byłem już mocno przemoczony i zaczynało robić mi się zimno. Dostaliśmy kolejną informację w tym momencie, że mamy oczekiwać do godziny 10 na decyzję organizatora o godzinie startu. Poszliśmy więc do karczmy obok i tam oczekiwaliśmy już w cieple na decyzję,
która miała nadejść. Cały czas byłem dosyć mocno nabuzowany, ale jednocześnie byłem mocno zaniepokojony, bo kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Pierwszy raz tak naprawdę znajduję się w takiej sytuacji. Posłuchajcie zresztą, co powiedziałem Kasi z biegania.pl. Dominik, chyba troszkę pogoda jednak jest taka, jaką zapowiadali, co? Taka jaka zapowiadali, ale no cóż, no taki jest trail i tak będziemy biegać po prostu. Myślę, że dla nas nawet, w sensie dla lokalnych zawodników jest to dosyć duży plus, bo dobrze znamy trasy, biegaliśmy tu w różnych warunkach, więc cóż, no nic, tylko powiedz najszybciej jak się da, A za ile wystartujecie? bo ja to wiem. W karczmie siedzieliśmy już ze wszystkimi zawodnikami i tam tak naprawdę już za 10:10 wiedzieliśmy, że bieg zostanie anulowany, ponieważ na grupie, na WhatsAppie dostaliśmy informację o tym, że dziewczyny zostaną zwożone z Ornaku, gdzie został zatrzymany ich bieg. Tutaj pojawiła się mieszanka bardzo wielu emocji. Poszliśmy jeszcze na zewnątrz, aby wysłuchać oficjalnego komunikatu Marcina, który zresztą myślę, że wielu Was słyszało, ale jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, posłuchajcie i popatrzcie zresztą, jakie emocje kumulują się w samym Marcinie. Duże zagrożenie na grani pomimo krótkich chwil przejaśnień, ale nie jesteśmy w stanie puścić tak długiego wyścigu. Jeśli na jednej grani jest ok, za chwilę na drugiej jest burza i to się tak przestawia cały czas, więc nawet jak pojawiają nam się jakieś głosy, że ktoś jest na grani i mówi, że jest super ok, no to niestety na drugiej tak nie jest. Top zamknął wyścig, co jest w zupełności zrozumiałe. Wyścig kobiet został anulowany na Ornaku. Start mężczyzn tatrowskiego maratonu jest odwołany z godziny 10 i późniejszych. Start Orawa Trail z Twardoszyna jest odwołany i w tym momencie utrzymujemy Tatra Trail, natomiast jeśli będzie burza, no to niestety też ten wyścig będzie odwołany. Pomimo ogromnego żalu, takiego wrażenia pustki trochę i odczucia pewnej niesprawiedliwości, ja sam i wiele innych osób, trzeba to zaznaczyć jasno, nie miało nic za złe Marcinowi. Marcin podjął w tej sytuacji bardzo trudną, ale jedną z najlepszych możliwych decyzji, ponieważ bezpieczeństwo i zdrowie, a może nawet życie zawodników zależy tutaj bezpośrednio od niego. I sytuacja, w której ktoś nawet zdenerwuje się za to, że nie pobiegł, trzeba będzie zwrócić komuś pieniądze, jest znacznie lepsza niż sytuacja, w której nawet jednemu startującemu miałaby się stać krzywda z powodu burzy na grani. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, uwierzcie mi, jest to mega trudne. Dlatego tutaj czapki z głów przed Marcinem i też chcę powiedzieć od razu o tym, że znając go dosyć dobrze, jest to mój świetny kolega, bardzo wiele razy już trenowaliśmy ze sobą. Trenujemy u tego samego trenera, patrząc na jego emocje, udzieliły się one też trochę mi. Tyle, ile energii Marcin musiał poświęcić, ile pracy musiał poświęcić i cały jego zespół przez cały ostatni rok, żeby ten Golden mógł odbyć się w Polsce, możecie sobie tylko wyobrazić. Dlatego patrząc na niego było mi przede wszystkim przykro i żal z powodu tego, że to jego wielkie marzenie, ten jego wielki bieg nie odbędzie się. A to był ostatni zakładany plan, taki scenariusz, że odwołujemy bieg. Były trasy alternatywne. Niestety Top zamknął całkowicie trasę i oczekiwaliśmy z niecierpliwością, co dalej. Tutaj pojawiła się pierwsza informacja, że odbędzie się Tatra Trail. Były na początku bardzo dużo sprzecznych takich rozmów, informacji na temat tego, czy będzie on się liczył w ramach Goldena, czy nie będzie się liczył w ramach Goldena, jak wygląda rywalizacja i czy w ogóle start się odbędzie. Okazało się w końcu, że całkowicie rywalizacja w ramach Goldena jest odwołana, więc tutaj pojawiło się we mnie kolejne takie ukłucie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zostały zmienione zasady, ale no, zabrakłoby mi jednego biegu tutaj, żeby móc rywalizować w ogóle o awans do finału z rankingu. Więc targały nami bardzo różne emocje. Ja muszę powiedzieć, że odczuwałem mieszankę takiego żalu, może złości, na pewno smutku, odczucia też takiej nieco w tym momencie straty, że włożyłem bardzo dużo energii, finansów, czasu w przygotowanie właśnie do tego jednego konkretnego biegu. Stawiliśmy pod to nawet trochę plany urlopowe i wszystko prysło w jednym momencie. Jest to ciężka sytuacja, ale zostaliśmy przez pewien sposób przez Marcina zaproszeni na ten Tatra Trail i chcieliśmy też uhonorować wszystkie jego starania. Dlatego wróciłem szybko do swojego mieszkanka, wysuszyłem rzeczy na tyle, na ile mogłem, przebrałem się, rozgrzałem się trochę, zjadłem coś, ponieważ już byłem bardzo głodny i postanowiłem, że nastawię się jak najlepiej na ten start, jak tylko będę mógł. I może
cała ta otoczka całej tej sytuacji, to nieoczekiwanie, to zejście głównego ciśnienia, zejście głównej presji, może nawet mi pomogło, ponieważ przed samym startem czułem się naprawdę bardzo, bardzo luźno. Jedyna rzecz, która wzbudzała we mnie troszeczkę niepewności, to była nieznajomość trasy, ponieważ kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, jak przebiega Tatra Trail. Wiedziałem mniej więcej z Orawy, jak będzie wyglądał ten szlak, jak będzie wyglądało to podłoże, ale nie miałem nawet czasu, żeby porządnie zgrać traka. Zwracaj uwagę, jeszcze 20 minut przed startem nie miałem go na zegarku, ponieważ zegarek zaciął mi się, nie łączył się z telefonem i niestety byłem w takim dosyć dużym biegu pośpiechu. Ale tak jak wspomniałem, mieszkałem blisko, więc stwierdziłem, że po prostu wybiegnę. Potruchtałem 10 minut z dwoma szybszymi wstawkami i ustawiłem się na linii startu. I tam poczułem już bardzo silną mobilizację, taki luz, radość z tego, że będę rywalizował i chęć do tego, żeby pokazać się jak najlepiej. Stanęła bardzo mocna ekipa na trasie. Marcin Kubica, Bartek Przedwojewski, Fred Tranchant, Rafał Matuszczak i wiele innych świetnych zawodników. Ja natomiast chciałem po prostu dać tutaj z siebie wszystko. Przede wszystkim mocno pobiec i nie odpuszczać. Po prostu. Jest to krótki bieg. Już właściwie można powiedzieć, że nic od niego nie zależało, ale jednak chciałem ten bodziec startowy. Popatrzcie teraz na nasze miny. Byliśmy naprawdę bardzo mocno nastawieni na walkę. Bardzo mocno chcieliśmy dać z siebie wszystko i chcieliśmy, żeby wyszło z tego jak najlepsze bieganie. Dlatego zaczynając powiedziałem sobie, że nie będę odpuszczał, nie będę kalkulował, po prostu lecę tak, jak nogi mi podpowiedzą. Dlatego pierwszy kilometr, który nie wygląda, ale jest lekko pod górkę, bo ma tam powiedzmy 25 metrów na pierwszym kilometrze jest podbiegu, pobiegliśmy w 3:15. Ja rozprowadzałem go w znacznej części razem z Marcinem Kubicą i było to fajne doświadczenie, ponieważ czułem, że te nogi mnie niosą. Później przebiegaliśmy przez charakterystyczne punkty na trasie, ponieważ rzeczkę, która jest zaraz po zbiegnięciu z asfaltu, bardzo ciekawe miejsce i pomysł organizatorów, żeby puścić tamtędy bieg, dodaje to pewnej dramaturgii i urozmaicenia na trasie. I później na pierwszym podbiegu czułem, że jest to dla mnie za wolne tempo. Dlatego wyszedłem na prowadzenie i nie oddałem go aż do 3 kilometra, gdzie minął mnie Fredrik Tranchant i pobiegł on swoim tempem. Ja tutaj wiedziałem już, że jeżeli pocisnę bardzo, bardzo mocno za nim, to trochę umrę i dlatego chciałem podbiegać swoim rytmem. Po chwili doszli mnie Marcin i Bartek i tak zacząłem biec za nimi w granicy 5 do 10 sekund. Podbiegaliśmy długim podbiegiem w kierunku Magóry Witowickiej i za pierwszym punktem pomiarowym był zbieg. I tutaj zaczął się mój koszmar tego dnia. Mój największy błąd, o który bym się w ogóle nie podejrzewał. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Oczywiście biorę to całkowicie na siebie i biorę to na klatę, ponieważ jest to niczyja wina, tylko i wyłącznie moja. Nawigacja w trailu to taka sama umiejętność i taka sama rzecz jak umiejętność biegania szybko, wytrzymałość, siła. Musisz umieć nawigować, żeby biegać dobrze. Ja w pewnym momencie patrzyłem w grunt, nie patrzyłem przed siebie i dobiegając do rozwidlenia, w którym powinniśmy pobiec w lewo i pobiec w taką mniej oczywistą ścieżkę, ja pobiegłem machinalnie za główną ścieżką, którą widziałem pod stopami w prawo. Tam było kilka kałuż, kilka błota, trochę błota, jak to na tej trasie. Natomiast po około 200 metrach zorientowałem się, że chyba coś jest nie tak. Zegarek nie zapikał mi. Jak się później dowiedziałem, oczywiście mi się zaciął w tym momencie. I zobaczyłem, że nie ma chorągiewek. Coś wydało mi się tutaj nie w porządku. Dlatego postarałem się zbliżyć jak najbardziej traka w zegarku i po zbliżeniu zmroziło mi krew w żyłach, ponieważ zobaczyłem, że jestem już ponad 200 metrów poza trasą. Zatrzymałem się w miejscu w tym momencie i starałem się wykminić, w którym miejscu zgubiłem tą trasę. Odwróciłem się i zobaczyłem, że dobiega do mnie kolejny zawodnik, więc miałem takiego zonka, co się dzieje, że może jestem jednak na tej trasie, ale on również powiedział, że myśli, że się zgubiliśmy. I w efekcie musiałem wracać do tej trasy, przebiegając pod górę nieco, co również mnie zwolniło. I wracając na trasę, chyba wylądowałem na 10. miejscu w tym momencie, jeżeli dobrze kojarzę. Zaczęło się bardzo duże uderzenie adrenaliny. Tutaj, szczerze powiem, powinienem zostać bardziej spokojny. Powinienem robić po prostu swoje, biec mocno i nie podpalać się tak szybko, jak to zrobiłem właśnie tutaj. Chciałem jak najszybciej odrobić tę stratę, którą miałem, więc oderwałem się od zawodnika, który pierwotnie biegł zaraz za mną i zacząłem bardzo mocno napierać, aby przynajmniej dojść do chłopaków.
Oczywiście to nie było już możliwe, jeżeli straciłem w tym miejscu 3 do 4 minut razem z tym staniem, które tam zrobiłem. I niestety, ale muszę powiedzieć, że mentalnie później już chyba przegrałem ten wyścig z tego względu, że owszem, napierałem, owszem, walczyłem, chciałem dobiec do końca, ale to nie było już to nie była ta wola walki, którą miałem na samym początku. Cenne doświadczenie, na pewno trochę kopnęło mnie to w 4 litery i dobiegając później do następnych fragmentów, już oderwał się ode mnie Paweł Orolin, który dobiegł później na 5. pozycji. Ja nie byłem w stanie już tego zbytnio skontrować, bo tak jak wspomniałem, i trochę siadła we mnie ta wola walki, bardzo mocna na samym początku i zarąbałem trochę nogi właśnie tą szybką próbą dojścia do zawodnika przede mną. I dobiegałem już do mety. Tutaj starałem się, tak jak wspomniałem, żeby był to bieg taki dosyć szybki, jak zresztą później to pokazało na tych segmentach, których biegłem Orawę też rok temu. Tutaj przybiegłem to znacznie szybciej, więc dobrze, to cieszy. Z drugiej natomiast strony zostało we mnie, biegając na metę, takiego uczucie żalu, może nawet trochę zazdrości względem chłopaków, którzy pobiegli bardzo dobrze. Takiego odczucia, że po raz kolejny coś nie poszło i wymieszało się to z tymi wszystkimi odczuciami, które miałem już wcześniej po Mistrzostwach Europy, czy też po maratonie du Mont Blanc. Jednego jestem pewien, że zbudowałem naprawdę dobrą formę i sprzedam ją w Stanach. Jestem zdeterminowany, aby to zrobić. Teraz szykuje się już trochę spokojniejszy dla mnie okres, więc też znacznie lepiej będę mógł się skupić na treningu. O czym chciałbym jeszcze wspomnieć, poza wszystkimi tymi emocjami, które towarzyszyły mi, które były związane z samym startem. Przede wszystkim miałem świetną tutaj grupę wsparcia. Jak napisał później mój tata, chyba dokonaliśmy jakiegoś cudu, ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby taka ekipa z 2 naszych stron rodzin złączyła się i przyjechała kibicować mi specjalnie na ten bieg. Zobaczcie, no zresztą super było to, że chcieli, super było to, że tak wiele kibiców przyjechało. Tutaj moja ekipa bardzo wcześnie wyszła na trasę, później jeszcze raz oczywiście poszli na trasę, dopingowali, kibicowali, więc tym bardziej trochę było mi żal na mecie, że ja sam nie dałem tego dnia takiego performance'u, jaki powinienem. I jedna rzecz jeszcze, o której chciałbym wspomnieć i która bardzo mocno mnie poruszyła i dała mi takiego kopa i motywację do robienia tego, co robię nadal. To były wszystkie zbite piątki, wszystkie dobre słowa od Was, wszystkie zrobione z Wami zdjęcia, nagrane filmiki. To było coś super. Ja nie spodziewałem się, że aż tyle osób mnie ogląda z Was, że aż tyle osób śledzi moje poczynania, że są one dla Was inspirujące, że znajdujecie w nich wartość. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie te słowa. Jest to dla mnie ogromna nagroda i myślę też, że dzięki temu będę w stanie dostarczyć Wam jeszcze lepszych treści i jeszcze lepszych doznań, jeszcze lepszych informacji, tak byście mogli stawać się lepszymi i zdrowszymi biegaczami. Przyszedł później czas na dekoracje, na afterparty i tutaj na dekoracji też była bardzo fajna sprawa honorująca Bartka, gdyż jego team, który przyjechał mu specjalnie kibicować, wydrukował takie maski z jego twarzą i wchodząc na podium stwierdziłem, że wezmę tą maskę ze sobą i trochę uhonorujemy człowieka, dzięki któremu ja sam trafiłem do trailu i dzięki któremu ja sam rozwijam się jako biegacz, z którym mam okazję trenować, podglądać go, więc dzięki Bartek, gratulacje i myślę, że zobaczymy się na Goldenie. Przyszedł czas później bawić się na afterparty, które tutaj było świetne. DJ stanął na wysokości zadania, ludzie również dopisali, cała ekipa Goldenowa bawiła się świetnie. Było to świetne, super przeżycie. Bardzo szkoda, że bieg nie odbył się w takiej formie, w jakiej powinien. Szkoda, że pogoda pokrzyżowała nasze plany, ale jak to trener powiedział mi później podczas naszej rozmowy po starcie, że możemy sobie marzyć o przebiegnięciu tego i tamtego biegu. Natomiast co w momencie, w którym stracimy zdrowie, a nawet życie na tym jednym biegu, wszystkie inne odbędą się już bez nas. Decyzja podjęta przez Marcina była tą jedyną słuszną, ale mamy nadzieję, że już za rok ponownie Golden zawita do Polski i będziemy mogli znowu pokazać się przed Wami, przed kibicami w najlepszej możliwej formie. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz. Ja teraz ostro trenuję do Stanów. Jestem w trakcie bezpośrednich już przygotowań. Do treningu wróciłem dosyć szybko, ponieważ był to 15, a nie 30-kilometrowy bieg. Dlatego zmieniliśmy trochę założenia treningowe. Całą moją drogę będziecie mogli obserwować tydzień po tygodniu we vlogach treningowych, które będę dla Was nagrywał, podsumowując to, jak wygląda moja droga do Stanów. Jeszcze raz wszystkim Wam ogromnie dziękuję.
Jeszcze bardziej będę Wam wdzięczny, jeżeli podeślecie ten kanał dalej, zachęcicie znajomych do subskrybowania, bądź sami zasubskrybujecie, ponieważ pozwala mi to się bardziej rozwijać, czerpać z tego też pewne korzyści, a tworzenie treści i przekazywanie tej wiedzy Wam jest jednym z moich głównych przyjemności. Zostawcie łapkę w górę, podzielcie się wrażeniami w komentarzu, jak podobał się Wam Tatra Sky Marathon, jak podobała się Wam cała atmosfera. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na takich zawodach jeszcze nie raz. Do zobaczenia i bądźcie zdrowi, biegajcie, kontynuujcie swoje cele. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.